Czym byłby świat szkockich legend i tajemnic bez wróżek, banshees oraz duchów i opowieści o czarownicach? Pierwszą trójkę spotkacie w naszych poprzednich odcinkach, natomiast dzisiaj poznacie historię o królowej szkockich wiedźm. Będzie to historia o kobiecie, która podczas procesu o czary wyznała, że jest wiedźmą, sporządzającą eliksiry i od lat potajemnie układając się z diabłem, lata na sabaty z całym covenem jego wyznawczyń. Zapraszamy Was również do subskrybowania, komentowania oraz polubienia naszych mediów społecznościowych. Dziękujemy Wam za każdy pozostawiony po sobie ślad. To pomaga nam się rozwijać i dodaje skrzydeł przy poszukiwaniu kolejnych historii. Królowa szkockich wiedźm. Isabel Gaudy, młoda żona i pani z domu z Alderneyshire, była jedną z najsławniejszych wiedźm w całych Highlandach. W dzisiejszych czasach większość zaprezentowanych tu zarzutów mających dowieść winę czarownicy zostałoby bez problemu obalonych, ponieważ każdy z nich dla współczesnego człowieka brzmi absolutnie nieprawdopodobnie i bzdurnie. Lecz to właśnie proces Isabels, który odbył się w 1662 roku, rozpoczął masowe pojawianie się mitów, które do dziś otaczają opowieści o wiedźmach z całego świata. Młoda Isabel i jej mąż Cottar wiedli spokojne życie, mieszkając w kamiennej chacie w okolicy Loch Wey, na północ od Aldern. Musicie nam uwierzyć, że w XVII wieku jezioro było jeszcze większe niż jest obecnie, a otaczały je wówczas wzgórza, lasy i wydmy. Mąż naszej bohaterki był robotnikiem rolnym, a prawdopodobnie zwykłym łajdakiem i łotrem wynajętym przez jednego z dzierżawców, niejakiego Johna Heya. Był jednym z tych niewielu szczęściarzy, którzy za swoją pracę otrzymali chatę oraz możliwość korzystania z niewielkiego skrawku ziemi landlorda Heya. Sama zaś dziewczyna była niepiśmienna i spędzała większość czasu dbając o ognisko domowe. Doiła zwierzęta, piekła chleb, pieliła niewielki ogród, a w spokojniejszych chwilach tkała również na krośnie wełną z ich własnych owiec, plecioną na starym kołowrotku. Nie jest jasnym, dlaczego została oskarżona i postawiona przed sądem, a w konsekwencji zmuszona do zeznań i osądzona. Pogłoski, które krążyły po Highlandach, przynosiły różne wersje tej historii. Ale zdecydowanie najprawdopodobniejszą z nich jest ta, że winę za śmierć dziewczyny ponosi pełniący wówczas urząd lokalnego ministra Harry Forbes, ekstremista, który zakochał się w dziewczynie, a odtrącony, zasłaniając się strachem przed siłami nieczystymi, oskarżył Isabel o potajemne schadzki z diabłem i czary. Została schwytana i wyprowadzona z domu, szarpana za włosy przez żołnierzy ministra, by chwilę potem zostać wtrąconą do najbliższych lochów. Podczas przesłuchań złożyła mrożące krew w żyłach zeznania. Przyznała się w nich do aktów lucyferycznych, co zadecydowało o wyroku skazującym dziewczynę na śmierć. Śledczy znaleźli na jej ramieniu przerażające symbole, które miał pozostawić sam demon. Isabel potwierdziła ich przypuszczenia, wyznając jednocześnie, że nie tylko spółkowała z diabłem, ale została przez niego również ochrzczona, co miało wytłumaczyć owe znamiona złego. Opisywała go jako wielkiego, czarnego jak węgiel, pokrytego szorstkim futrem, rogatego mężczyznę z rozwidlonymi kopytami. Przez 6 tygodni przesłuchiwano ją 4 razy. Była dręczona, pozbawiona snu, torturowana, a na końcu również katowana i przetrzymywana w nieludzkich warunkach. Isabel przyznała się do wszystkiego, o co ją oskarżano. Złożyła zeznania, jakoby miała utrzymywać konszachty z diabłem od 15 lat. Szatan miał również nadać jej nowe imię – Janet. Niektóre z zeznań kobiety są bardzo interesujące, żywe i wskazują na to, iż mogły pochodzić tylko z jej własnego doświadczenia. Jak na przykład wyznanie o niszczeniu plonów sąsiadki za pomocą pługu ciągniętego przez żaby, czy historia o tym, jak wykradała z grobów ciała nieochrzczonych dzieci, których szczątki wykorzystywała do rzucania zaklęć i ważenia eliksirów. Wyznała również, iż stosowała magię obrazów. Za pomocą wizerunków męskich potomków rodu potrafiła spowodować rychłą śmierć lub cierpienie kolejnej ofiary.
To było tym, co odróżniało jej zeznania od zeznań wszystkich innych podejrzanych o czary kobiet. Ta niepowtarzalna szczegółowość. Opisała między innymi proces i uczucia towarzyszące jej podczas ugniatania gliny na figurkę człowieka, za pomocą której ktoś miał zostać dosięgnięty jej mocami. Była bardzo twarda, jak mąka żytnia, powiedziała z zastanowieniem. I nadawanie jej wszystkich znaków, znamion i części ciała dziecka, takich jak głowa, oczy, nos, dłonie, stopy, usta, a na końcu małe wargi, było na początku bardzo powolne. Aby czar się spełnił podczas inkantacji, owe figurki były palone w nieśmiertelnym czarnym ogniu. Udało nam się odnaleźć jedyny fragment zaklęcia Izabel, który do dziś dnia krąży po Highlandach, a wygłaszany jest przez tubylców z wielkim szacunkiem, bo igranie z wiecznym diabłem to przecież nie przelewki. W imię diabła, pana ciemności, skrapiamy ten posiłek wieczną wodą, za to, by umierali powolnie i w katuszach. Oddajemy ofiarę świętym płomieniom. Niech pochłoną ciało tej motanki do ostatniego włókna, a jej popioły, jako ich dusze z naszego nadania, niech zabierze wieczna, nieskończona ciemność. Izabel wyznała również, że regularnie latała na spotkania Covenu, na które składało się 13 osób z całego świata. Kobiety miały uprawiać wówczas czary. Wiedźma miała sporządzać eliksiry, nadając im magicznej mocy przez dodawanie składników tak strasznych, że wcześniejsze opowieści o korzystaniu z popiołów nieochrzczonych dzieci traciły swój blask. Wystarczyło kilka zdań, by plony na okolicznych polach natychmiast zmarniały. Była również częstym gościem króla i królowej wróżek w krainie elfów, znajdującej się pod otaczającymi ich zewsząd górami. Bohaterka twierdziła również, że potrafiła zmienić się w kawkę. Wraz z innymi członkiniami sabatu pod postacią zwierząt, kotów, zająców i saren, odwiedziły farbiarnię Aleksandra Cumminga, gdzie dzięki magii węzłów zmieniły kolor jego słynnych w całej Szkocji barwników na czarny. Transkrypcje jej zeznań zawierają wiele niejednoznaczności, jak na przykład łacińskie zwroty etc., używane dla zaznaczenia, że inne podobne elementy nie zostały wymienione. Znaczy to jednak tyle, iż umyślnie skracano jej zeznania, bądź zwyczajnie je zmyślano, ale stanowią one również dowód na to, że nawet łowcy czarownic i sam minister Forbes nie byli pewni prawdziwości jej zeznań. Źródła opowieści Izabel podlegały debacie przez wszystkie te wieki. I tak naprawdę w pewnych kręgach owa dyskusja trwa do dzisiaj. Wielu wierzy, że dziewczyna była chora psychicznie, podczas gdy drudzy spekulują, że wykreowała tę historię w oparciu o pielęgnowany od wielu pokoleń okoliczny folklor, by uniknąć kolejnych tortur. Choć prawdopodobnie uwięziona w lochach przez 6 tygodni Izabel była bliska śmierci, to w górach nadal usłyszycie opowieści krążące o tym, jak spokojnie wyznawała swoje diaboliczne grzechy. Świadkowie mieli mieć nieodparte wrażenie, że wiedźma wcale nie znajdowała się wówczas pod żadną presją. W Edynburgu została powołana wielka tajemna rada, której zadaniem była walka z czarnoksięstwem. Podjęła ona decyzję o tym, że dziewczyna powinna zostać uznana za winną jedynie wówczas, kiedy wyjawiłaby grzech dobrowolnie, z dala od narzędzi kata oraz będąc przytomną, racjonalnie podejmując decyzję i nie błagając o śmierć, która byłaby jedynym ratunkiem przed nieludzkim cierpieniem. Niezależnie od prawdziwości tych historii, zeznania Izabel spowodowały, że została obwołana tytułem Królowej Szkockich Wiedźm. Dokumenty o wynikach śledztwa i wykonaniu wyroku zaginęły w mroku dziejów,
ale po prześledzeniu wielu innych historii jesteśmy niemal pewni, że została spalona na stosie zaraz po zakończeniu procesu. A skąd taki śmiały osąd? Ano, mimo braku istniejących dokumentów, w opowieściach mieszkańców wyspy około 90% szkockich procesów o czary kończyło się dokładnie tak samo. Możemy więc przypuszczać ze sporym prawdopodobieństwem, że po przesłuchaniach Gaudi wraz z Janet Bradhead, drugą równie młodą, posądzoną o czary dziewczyną, zostały przywiezione wozem do Gallow Hill na obrzeża Nairn, gdzie zostały uduszone i spalone. A dlaczego pozbawienie życia nie było wystarczające? Dlaczego ich szczątki musiały zostać spopielone? Ponieważ według ówczesnych przekonań była to jedyna droga, która znosiła rzucone za życia wiedźm czary i zaklęcia. Traciły one moc jedynie wówczas, gdy ginęły te, które je rzuciły. Wiele chrześcijańskich autorytetów postrzega czary i czarnoksięstwo jako element antykościelnego kultu satanistycznego. Spowiedź Izabel o jej spółkowaniu z diabłem była wodą na młyn bezlitosnych księży i urzędników państwowych. Zapoczątkowały one w Szkocji nową falę polowania na czarownice, a działo się to wszystko za czasów panowania Charlesa II. Mówi się, że wiele cech, które kojarzą nam się do dzisiaj z czarownicami, pochodzi ze spektakularnych wyznań młodej Isabel Gaudy. Isabel Gaudy przeszła do legend i podręczników historii jako królowa szkockich wiedźm. Ale niektórzy twierdzą, że powraca jako zielona dama, która nawiedza okolice Auldearn. Czy Izabel rzeczywiście spółkowała z diabłem? Czy może stała się ofiarą ówczesnych prześladowań, wszystkiego co inne i odmienne? Czy zielona dama, która snuje się w okolicach Auldearn, to zjawa niewinnej dziewczyny, czy widmo wiedźmy zapowiadające nieszczęście przenikającego do naszego świata przez kurtyny wieków? Czy te pytania na zawsze pozostaną bez odpowiedzi? Już dziś zapraszamy Was do kolejnego odcinka Sowy na Wilczym Ramieniu. Dzięki Waszemu wsparciu dostajemy skrzydeł, by wracać do Was z nowymi historiami. Linki do mediów społecznościowych i wirtualnej kawy znajdziecie jak zwykle pod filmem. Komentujcie, subskrybujcie i piszcie do nas. Koniecznie dajcie znać, o czym chcielibyście posłuchać. Pozdrawiamy Was serdecznie. Sowa i Wilk.